is it? Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Sarge, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w razem. Na dobry początek zerknijmy sobie do ekwipunku i wykorzystajmy różne roślinki, które mam tutaj, a które mi podnoszą statystyki, dlatego że jakiś czas ich już nie używałem. Co my tutaj mamy? Tutaj tylko regeneracja punktów życia, ale... O, właśnie, tutaj mam już podniesienie zręczności o 1. Jeszcze dla prezentacji Wam pokażę, że teraz mam 10 punktów, a kiedy zjem tą roślinkę... Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Tutaj. Kiedy zjem tą roślinkę, to będę miał punktów 11. O właśnie. I to samo będzie z innymi rzeczami. Tutaj 10 punktów doświadczenia, też warto wziąć. Maksymalna liczba punktów życia podniesiona o 1. Też zawsze się przyda. To wprawdzie niewiele, no ale cóż, skoro jest taka roślinka, to trzeba ją zjeść. I co? I to by było chyba na tyle z takich rzeczy, które trwale mi coś poprawiają. Tak jest. To by było wszystko. Tutaj muszę w końcu posprzedawać różne niepotrzebne rzeczy, no ale to już dopiero jak znajdziemy jakiegoś kupca. A tymczasem ruszajmy w tę stronę, tak jak obiecałem wcześniej, i pogadajmy z kolejnymi ludźmi. There's a hungry look, but if you want meat, I'll want coin. If you don't have any coin, Master Belcher is handing out stew to the poor. Though you don't look that poor. What's your job here? I guard the slaughterhouse. Not a plum job, but when you decide to switch sides from the Don to the Inquisition, takes time to earn trust. That's why I'm stuck guarding meat. Although, that's certainly increased in value now the storms have curbed the fishing trade. People are as likely to steal steak as they are artifacts. Have there been many break-ins? Too many. 3 houses were robbed recently. And what was done about it? Not much we could do apart from keep an eye on local troublemakers. I am positive Sid is behind it though. Why do you think Sid was behind the robberies? He considers himself a local leader of sorts. Likes to stir things up. But what makes you so sure it was him? Well, you just have to look at that girlfriend of his and the wealth she flaunts to know it's not coming from an honest source. Okej, z tego co pamiętam, to już Sida spotkałem, tylko że teraz nie pamiętam dokładnie, gdzie on był. I mogę się tylko domyślać, że on być może w takim razie nauczy mnie jakiejś umiejętności kradzieży. How do you know Sid? I was one of the Don's men. It's not something I'm proud of, but he's a charismatic man. He can be very persuasive. Then I realized he doesn't care about the future of this island. He just cares about his own selfish gains. Now, I fight alongside Inquisitor Mendoza. What are you planning to do now? If I can prove Sid was behind the burglaries, maybe I can improve my standing in the Order, but I doubt anyone would talk to me. The Don's men feel betrayed, and the Inquisition are suspicious. So, I need someone who doesn't have my baggage. What about you? It would help this town no end if the burglaries were stopped. I can pay you for your aid. Okej, czyli najwyraźniej mamy kolejne zadanie dla Inkwizycji. How much will you pay me? How about 150 gold? No, mogłoby być więcej, ale widzę, że nie mam możliwości targowania się niestety. Okay, I'll investigate the break-ins. Good. Be careful, it won't be easy. Sid's tricky. It's difficult to pin anything on him, even though he always seems to know where items of value can be found. You think he cased the houses in advance? He may be a thief, but he's not a stupid one. He probably sent someone else to scope the houses out. If you can find out who his spy is, that'll be a good start. Okej. Whose houses were robbed? Nelson the cartographer, Flavio the fur dealer, and Baxter the bookkeeper. You should talk to each of them. Their statements could be the key to bringing Sid to justice. No dobra, czyli będziemy musieli z 3 osobnikami pogadać. Where can I find... Zapytajmy się, gdzie jest na początek sprzedawca futer Flavio. Flavio the fur dealer? Up in the gutters. His house is right next to the shrine of the Holy Flame. Kurczę, Rzym. Ja tylko pamiętam, gdzie była ta kaplica.
Baxter, the bookkeeper. Next to the butcher's shop. He runs the books for the business. Nelson, the cartographer. His place is on the way to the gutters. Just go up the stairs from the harbour. About Sid's spy. Have you talked to everyone who had their houses burgled? Not yet. Well, I think that's your place to start looking for Sid's scout. Okej. Podejrzewam. Zobaczmy tylko na zadanie. Aha, rozumiem. Czyli z jednej strony możemy zrobić zadanie dla Sida, a z drugiej dla Rodrigueza, tak? Już jest coraz więcej tych zadań. Powoli się w tym wszystkim gubię. Dobra. Na razie jeszcze pozwiedzajmy okolice. Zobaczymy, co my tutaj jeszcze mamy ciekawego. O, jest i Baxter, proszę bardzo, jak blisko. Just a moment. If I take 3 at 25 plus 18 hams, that's... I can't do this with you staring at me. You're doing the accounts? I keep the books for the butcher's shop. There's a skill. You think calculating's easy? There's not many around here can do it. I can. Really? Naprawdę będę musiał rozwiązać zagadkę matematyczną? You want to test me? Yes. What's 14 times 17? O, czekajcie. Niech no tylko się zastanowię. Musicie mi to wybaczyć, ale to też nie jest tak łatwo na szybko sobie policzyć. Dobra, chyba z tego co na szybko liczę to 238. 238. Very good. A man should value the weapons of the mind. A proszę, i nawet mi się udało. About the break-in. No to zapytajmy się o te włamania właśnie. What was stolen? What else? Gold, of course. The gold belongs to the Order. Now it's gone. How much gold was taken? All of it. I don't know exactly how much. I was just about to do the accounts when I noticed the theft. Who was in the house on the day of the break-in? Well, Doyle tried to sell me fish, but I don't like fish, so he left. That fatto Vasily brought beer. I paid for that, traded him a few pieces of meat. And of course, Mo was here a few times, but that isn't unusually works here after all. Okej, mamy pierwsze wskazówki w takim razie. Zapiszę grę, jestem ciekaw czego tu mogę użyć. Piec. I'll need some raw meat to fry. Ciekawe czy mogę zajrzeć do skrzyni. Now who could teach me Aha, to jest pick zamknięta locks? tak czy siak. Zbierzmy sobie cebulę. Póki nasz Baxter nie patrzy. A tutaj? Just endless lists and columns of numbers. No, przynajmniej otrzymaliśmy 5 punktów doświadczenia. Wiem, że to jest bardzo niewiele, ale zawsze coś. No to pogadajmy z kolejnymi ludźmi. You better not be trying to nick Jak tutaj nie anything. wejdę. I have Z other wami things też to nie do. pogadam. Okej, pogadajmy z Lily. Well, you look like you've got deep pockets. And there's no better place to dig into them than Madame Sonia's House of Pleasure. We've got something to suit all tastes. And the girls there are talented, flexible and lice-free. Good to know. Nie ma to jak dobra reklama. Już I'm sure you've got więcej things to do. pogadać nie mogę, okej. Przejdźmy tutaj, zerknijmy co tutaj jest ciekawego. Tutaj coś zbiorę, czy nie za bardzo? Chyba raczej nie. No dobrze, więc idźmy. Jak to wygląda na mapie? Aha, dobra. Wejdźmy może tutaj. Aha, mogę nawet wejść na górę? A nie, jednak nie. Kufer Jacka. I'll have to pick this. Or find the Zamknięty. key. Pogadajmy z nim. O, no tak. To jest coś, co mi pisaliście, że w każdej części Gotika i Risena przy latarni był Jack. No i macie rację, tutaj też jest Jack, latarnik. Był on też w dwójce, tylko że pod inną postacią po prostu, ale się tak samo nazywał. Więc taki drobny smaczek dla fanów. Well, my lad, what can old Jack do for you?
You're Jack. That I am. Jack the sailor, then Jack the lighthouse keeper, now Jack the old beachcomber. Seems the sea won't let me go. So you're no longer the lighthouse keeper? Was, my boy, was. The tower's not in use, nor am I. No more ships going out, you see. The storms put pay to the ships, and the town's short of fuel. No use burning things when there are no ships to see it, eh? You wouldn't have a tot of rum to ease my aches, would you? Okej, wszyscy chcą od nas rumu. No dobra, dajmy mu. Może coś nam powie. Here, have a little rum. Spend too long by the sea and it rots you. Your knees go, your back, your front, your everything. Everything falls apart. Towers, men, religions. The sea always wins. Remember that, lad. To był szybki łyk. Let's trade. I właśnie, teraz może sobie coś sprzedamy. Tylko jeszcze zobaczę, co ty tutaj masz. Skóra dzika. Aha. Telekineza. To jest całkiem interesujące, tylko że jeszcze do końca nie wiem, jak działają te zwoje. Czy one są jednorazowe, czy mogę zawsze używać tych różnych przedmiotów. Jest wytrych, który mam. Okej, no dobra, to posprzedawajmy w takim razie niepotrzebne rzeczy. Nóż myśliwski jest potrzebny do obdzierania ze skóry potworów. Okej, to sprzedamy w takim razie. Niewiele to kosztuje, no ale cóż. Maczugę też sprzedamy, bo jest gorsza. Kostur sobie zostawię, bo jest lepszy niż miecz. Aha, nie wiem, czy o tym mówiłem, ale wspominaliście mi o tym w jednym z poprzednich odcinków w komentarzach, że kosturem też mogę się bronić, no ale ja niestety nie mam takiej możliwości. Kiedy wyjąłem kostur i próbowałem się bronić, to przeciwnicy mnie tak samo atakowali, jak gdybym miał tradycyjny miecz, bez tarczy. Także nie wiem, być może później uczymy się takiej umiejętności obrony z kosturem, ale na razie tego nie umiem, więc zwyczajnie nie będę używał tych kosturów, no ale zachowam sobie na razie. Dobra, tu będzie na tyle. Stąd nic nie sprzedamy. Zgodnie z tym, co mi mówiliście, to się nie opłaca sprzedawać roślinek tym razem, bo przydadzą się do alchemii. Okej, no ale tutaj mi niepotrzebna jedna patelnia. Tak samo chochełka, wszystko po jednym zostawię. To może zostawię. Niby można na tym grać, na razie tego nie umiem, może będę mógł pograć na tym. A i tak 3 sztuki złota, więc... Dobra, sakwa to raczej do sprzedaży. Tutaj to samo. Aha, tutaj jest, że wśród kowali jest duży popyt na takie materiały, to może u kowala więcej pieniędzy dostanę. Diament zostawię. Skóra wilka. No co, skórę wilka chyba też oddam. Kupcy dobrze płacą, chyba że zostawię na jakiegoś kupca lepszego. Nie wiem, czy to się różni wtedy, jeśli chodzi o pieniądze. Dobra, i jeszcze kość, a tutaj są klucze różne, które też zostawię. Dobra, dokonaj wymiany. Kurczę, jak na razie, no to ta sprzedaż się strasznie mało opłaca, to znaczy bardzo mało pieniędzy dostajemy za różne przedmioty. W drugiej części Ryzyna było to zdecydowanie więcej sztuk złota zawsze, a tutaj na razie jest kiepsko, jeśli chodzi o pieniądze. Zobaczymy, jak to będzie z czasem. Dlatego właśnie chcę jak najszybciej zdobyć... co ja mam powiedzieć? Dlatego chcę jak najszybciej zdobyć umiejętność kradzieży i zakradania się, dlatego że będę mógł wtedy sprawdzić jakieś domostwa. Na razie nie mogę za bardzo do nich wejść, bo wszyscy automatycznie chcą mnie stamtąd wykurzyć. No a kiedy się zakradnę, to nikt mnie nie zauważy i wtedy będę mógł okraść trochę domów. Smażony śledź. Dobra. To by było na tyle w tym miejscu. I idziemy sobie dalej. Zobaczymy, co jest z tej strony. Tutaj chyba mogę sobie miecze wykuwać. Znaczy wykuwać. Naostrzyć. Jest Edgar. So, there are still new folks turning up here, eh?
Well, watch yourself around the Inquisition. What do you mean? I mean, careful where you step, or you'll be up to your eyes in shit before you know it. They're crazy types, you know. Worshipping a flame. What should I know about Harbour Town? No, eh? Just watch your step. You never know who's throwing their weight about from one day to the next. And mind that harbour warehouse. Go near it, and people think you're stealing from there. Let's just say it makes the Inquisition twitchy. What do you mean, twitchy? Legal system here is simple but effective. Steal something, we beat the crap out of you. Hurt our citizens, kill our animals, we beat the crap out of you. And if you kill someone... You beat the crap out of me? Exactly. And then we kill you. No, przyjemniaszek. Anything else I should know? There's still plenty of trouble you can cause folks, without us making with the beatings. Of course, people probably won't talk to you after. So how do I avoid the silent treatment? Don't cause trouble in the first place. What if trouble just happens? Then that sort of happens to be your problem. There must be a way to soothe trouble over. Apparently the mages know a spell. A joke spell, a jest spell. Seriously? Yeah. Supposed to make a person feel like they've just been told the best joke in the world. And how does that help? And they forget whatever was troubling them. Where can I get this spell? A mage, maybe. Plenty in the monastery. Bunch of backstabbing betrayers, the lot of them allying with the Inquisition. Could be one knocking around town somewhere. No właśnie, już otrzymałem taki zwój. Właśnie jestem ciekaw, czy te zwoje są jednorazowe, czy już mogę zawsze używać tego czaru. Jeśli tylko mam odpowiednią ilość many. Who are you? I'm Edgar, head of the town guard. Or at least I was. Until the Inquisition took over and pushed Esteban out. I wasn't his biggest supporter, I admit. But at least he was local. You must be a trained fighter. I swear by the sword and the crossbow. Sword for when they're close, and crossbow if they try and run. Can you train me? Train you? Sure, it'll give me something to do. But I can't be letting you have my skills for free. Okej, czyli mam kolejnego nauczyciela. Why don't you train the recruits? Let's say that me and the Inquisition don't see eye to eye on the law. I see it as flexible. Why arrest every piddly little criminal? But the Inquisition don't turn a blind eye to anything. So they got one of my former guards, Arik, to oversee the recruits. He's a master and treats them decent too. Although he seems a little preoccupied lately. Teach me some combat skills. Okej, czyli tutaj mamy podniesienie siły, co mi zresztą odradzaliście, abym podnosił sobie to. A proszę bardzo, chyba się różnią nauczyciele, jeśli chodzi o ceny, bo zdaje się, że Ukos chciał mniej złota niż tutaj Edgar. Okej, i mogę sobie też podwyższać miecz. No i nie wiem, jesteście pewni, że mogę później sobie, będąc nawet w Inkwizycji wojownikiem, to dalej mogę mieczami walczyć? Mam nadzieję, że tak. No nie wiem, właściwie to na razie chyba nie będę tego wykupywał. Jeszcze zobaczę, jacy inni są nauczyciele. I dopiero się zdecyduję na coś, bo też jakoś strasznie dużo pieniędzy nie mam. 328. Tutaj mam walkę mieczem. Jeśli mogę tylko używać miecza, co to jest? Możesz wykonywać kontrataki i przerywać ataki przeciwnika. Okej. Jeśli tylko mogę używać miecza, jeśli będę w Inkwizycji, to właśnie mieczem bym powalczył najlepiej. No, I'm not giving you anything. Do I look like I want something? Everyone wants something. Money, usually. You're one of the Don's men. Nothing gets past you, does it? So what's going on here? Not much. Can't do anything while those scum-sucking white-robed bastards won't let me out of their sight. Why are the White Robes watching you? Well, because they know I hate them. And they think I'm a thief. And are you? Of course not. I even used to offer protection to the merchants. And get paid for it? That's how business works.
And now, Carlos is just waiting for me to give him a reason to banish me from the town. But I won't give him the chance. What do you know about Commandant Carlos? Warrior of the Inquisition. A slimy, filthy bog slug who happens to be the new lord of the town. He and his guards represent the law, but they behave like there are no laws at all. May they drown in the fifth hell. Czyli Łosica jest kolejnym przedstawicielem bandytów, który najwyraźniej nie lubi inkwizycji, delikatnie mówiąc. I could help you. How? Let me join you. I'll work for you. Why? Why should I even trust you? This town's full of spies and collaborators. Because you'll find and gut me if I fail. You know what you'd be getting into. Don Esteban hates people who try to cheat him. And so do I. Okej, zastanawiam się, czy mogę to zrobić. Lepiej zapiszę. Ostatecznie przecież nie muszę chyba robić dla niego zadania, prawda? Więc zobaczymy. Udajmy, że chcemy dla niego pracować. I could work for you. This here is the Fat Cat's Quarter. You don't just go from door to door collecting protection money. Those white-robed bastards are everywhere, and they see everything. So how does it work here? Before I show you the tricks, you'll have to do something else for me. Okej. Może później mnie czegoś nauczy. What is it you want me to do? Don Esteban controls most of the Bruegel on the island. Leonardo, the alchemist, he processes the harvest. Then Garth, the alchemist's assistant, brings it to us. But recently, some of the goods have gone missing. So, somebody's taking it. Okej, czyli kolejne zadanie. Do you suspect anyone? Garth. I think Garth's behind it. Why don't you punish him? I can't risk those infernal white robes finding out. And even though Garth is a coward, I don't know if a beating will make him talk. How does the Bruegel weed get into the town? You don't need to know that. What if the goods are disappearing on their way in? No. When Leonardo gets the goods, they're complete. What do you want me to investigate? Garth is too stupid to do this on his own. Somebody's paying him. You follow Garth when he delivers the weed packages. And when he meets his partner, you grab both of them. You want me to do that alone? I'd gladly break their ratty bones with you, but the white-robed pigs won't let me out of their sight. Czyli wygląda na to, że mamy do czynienia z kolejnym zadaniem, w którym będziemy musieli kogoś zabić, albo przynajmniej porządnie pogruchotać mu kości. What do I get if I bring you the packages? Money. It's always about money. Bring me what I want, and I'll show you how we separate rich merchants from their property. Is that all? We'd be prepared to trust you more as well. That guard, Marcelo, is determined to nail me. He mustn't get the packages. The pig botherer. What would happen if Marcelo got the packages? The stinking brute would hound me for all eternity. Everyone in the town knows we control the weed trade. And with the packages as evidence, Marcelo would be on me like swamp fly. Not a pretty thought. That's why you have to find the packages and give them to me. No dobra, to zgódźmy się, bo skoro mnie może nauczyć kradzieży, a o to mi przecież chodzi, no to musimy zrobić to zadanie chyba. I'll follow Garth. Good. Garth works across from here in the alchemist's house. Stand next to me or behind me, so he doesn't notice you right away. He's a nervous sort. Dobrze, w takim razie tym zadaniem zajmiemy się od razu w następnym odcinku, a tymczasem dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie się dowiadywać o kolejnych odcinkach. Tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Cześć!